Hejka! Witamy się serdecznie z przepięknej, słonecznej Sycylii. Mówiąc słonecznej, to jest naprawdę nasz osobisty sukces. Jesteśmy w Syrakuzach. Dzisiaj pokażemy Wam, co warto tutaj odwiedzić. Wczoraj mieliśmy niesamowitą pogodę, był jakiś huragan, sztorm i w ogóle urwanie pogody, a dzisiaj jest piękne słońce i bardzo się z tego cieszymy. Z tego będziemy korzystać. Dlaczego pasta norma nazywa się pasta norma? Dlatego, że z Sycylii pochodzi jeden z najsłynniejszych kompozytorów włoskich. Wchodzimy teraz na plac katedralny. W promieniach słońca wygląda zupełnie inaczej niż we wczorajszym odcinku, gdy niebo postanowiło spuścić hektolitry wody, a wiatr postanowił rozszarpać nam wszystkie ubrania i włosy. Znajdujemy się teraz przed jednym z najstarszych kościołów na Sycylii. Jest to katedra w Syrakuzach. Sama katedra powstała w VIII-VII wieku przed naszą erą. Została ona zbudowana na starej świątyni greckiej, świątyni Ateny. No i to, co jest fascynujące w tej katedrze, to to, że do tej pory możemy zobaczyć niektóre z elementów świątyni greckiej. Tutaj możecie na przykład podziwiać kolumnę, która była w starożytnej świątyni Ateny i zachowała się do dziś dzień. W ogóle cała ta boczna ściana wygląda, jakby połowa z niej, przynajmniej te kolumny, były z czasów antycznych. Tak w ogóle cała historia tego kościoła, tej katedry jest fascynująca, no bo najpierw była tutaj świątynia grecka, później stał się ten budynek świątynią chrześcijańską. Później przyjechali Arabowie w 878 roku i przekształcili tą katedrę w meczet. Później znowu wrócili tutaj Normanowie za sprawą Rogera I, o którym już Wam wspominaliśmy w naszej serii. I znowu ten kościół stał się kościołem katolickim. No i tak to jakoś się dzieje, że do tej pory już tak zostało. Ważna informacja jest też taka, że oczywiście fasada tego przepięknego kościoła, ona nie zachowała się ze starszych czasów. Została tutaj dodana w XVIII wieku, ponieważ z powodu trzęsienia ziemi katedra uległa zniszczeniu. A oto i przepiękna fasada katedry. Już na samym wejściu możecie zobaczyć kolumny, które są pozostałością po greckiej świątyni Ateny. Tutaj wyglądają naprawdę bardzo przepięknie. A i sama katedra jest taka dosyć, bym powiedział, surowa. Naprawdę nie ma zbyt wiele ozdób. Dzięki temu człowiekowi bardziej jeszcze przypomina takie greckie świątynie. To mi wygląda na chrzcielnicę, ale nie po to tu przyszedłem. Chcę Wam pokazać te mozaiki. Słuchajcie, to są mozaiki z XII-XIII wieku. Będąc na Sycylii, wszędzie zobaczymy podobiznę Wielkiej Łucji. Z tego co rozumiem, to w tej kaplicy możemy również znaleźć jej relikwie. Piękne freski w kaplicy bocznej. To jest miejsce, gdzie ludzie przychodzą się modlić, dlatego nie będę Wam za mocno go pokazywał, ale jest naprawdę przepiękne. Tutaj taka fajna kaplica, można się tutaj poczuć jak w średniowieczu. Patrzcie na te wszystkie sklepienia z kamienia. Naprawdę jest tutaj bardzo fajny klimat i wiem, że może nie powinnam tak mówić o kościele, ale tak się tutaj czuję. Wyszliśmy już z tej przepięknej katedry. Jest naprawdę inna od wszystkich innych kościołów, które zwiedzaliśmy do tej pory na Sycylii. Jest taka bardziej średniowieczna, taka, nie wiem jak to nazwać, raw po angielsku, surowa, dziękuję. Bardzo mi się podobało w środku, zwłaszcza jak się weszło w te boczne kapliczki, w których nie można było nagrywać ani mówić za bardzo. Tam były piękne sklepienia w tych kopułach i to naprawdę robiło imponujące wrażenie, przynajmniej na mnie. A teraz z katedry kierujemy się ku morzu i tam pokażemy Wam kolejny z zabytków, który koniecznie trzeba odwiedzić, będąc w Syrakuzach. Co tam zabytki? Robimy sobie zdjęcie Gabi w krabie. Znaczy ja myślę, że to jest krab. Może rak? Chyba krab, nie?
langusto. Tutaj postaramy się jeszcze wrócić, żeby zobaczyć Caravaggio, bo przecież jest 10, jest napisane od 9 i to jest po prostu logiczne we Włoszech, że to będzie otwarte dopiero za godzinę. Prawda? Dochodzimy teraz do kolejnej bardzo ciekawej i historycznej budowli. Jest to fontanna Aretuzy i ma ona swoją nazwę, także miejsce, związek z grecką mitologią. Ja muszę przyznać, że według mnie, to jest oczywiście moje zdanie, to źródło, ta fontanna nie robi większego wrażenia. Co jest ciekawe w tej świątyni, to tutaj rosną papirusy. Papirusy rzadko są spotykane w Europie, raczej w Egipcie. I to jest właśnie dowód na związki tutaj Sycylii z Egiptem. Font Arteusa to nie fontanna, a źródło. Z tym źródłem związana jest historia wywodząca się z mitologii greckiej. Jest to historia miłosna, miłości. A mianowicie Bóg rzeki, Alfeios, zakochał się bez pamięci w nimfie, która się nazywała Arteusa, która była związana z boginią Artemidą. Arteusa niestety nie była przychylna zalotom mężczyzny i zwróciła się do Artemidy, która zamieniła ją w źródło rzeki, w źródełko wody słodkiej, które tutaj widzicie za mną. Alfeios nie poddał się, on tak kochał Arteuzę, że jego rzeki, jego wody przepłynęły pod Morzem Jońskim i złączyły się z Arteuzą właśnie tutaj w tym miejscu. Prawie jak w Chicago. Na Ortigi znajdziecie bardzo fajny punkt widokowy. Punkt widokowy jest tutaj na morze, gdzie mają przepiękne widoki, ale też możecie zobaczyć, co się dzieje w mieście Syrakuzy. Bo warto pamiętać, że Syrakusy na samym początku to była tylko wyspa Ortigia, a obecnie to są tak de facto dwa miasta. Nie mam kompletnie pojęcia, czy to, co powiedziałem, jest zrozumiałe dla Was. Chodzi mi mianowicie o to, że Syrakuzy znajdują się na lądzie, a Ortigia jest wyspą. I jakby nie wiem formalnie, czy to są dwa miasta, czy to nie są dwa miasta. W każdym razie, co ważne, są dwie katedry. Jedna katedra znajduje się tutaj w Ortigi i ją właśnie Wam pokazałem. Jest też nowa katedra, która znajduje się w Syrakuzach, jest na lądzie stałym. Oddalamy się nieco od centrum wyspy, idziemy na jej cypelek, ponieważ tam znajduje się słynny średniowieczny zamek. Go oczywiście Wam pokażemy, ale już teraz Wam mówię, że zaraz przy morzu możecie sobie iść taką przepiękną promenadką. No i tutaj wszędzie macie restauracje, więc jak tylko jest otwarte, to można sobie zjeść coś dobrego. Przyznam szczerze, przede wszystkim albo dania z bakłażanem, albo owoce morza. Dotarliśmy do wspaniałej budowli. Ta ogromna warownia została zbudowana w XIII wieku przez króla Ferdynanda II. No i od tamtej pory pełni funkcje nie dość, że obronne, nie dość, że strategiczne, to jeszcze naprawdę robiące po prostu niesamowite wrażenie. Teraz wejść tutaj można, żeby pozwiedzać, kosztuje to 6 euro. My wchodzić nie będziemy, bo mamy inne rzeczy w naszym planie, no ale chcieliśmy Wam pokazać, jak ta twierdza wygląda z zewnątrz. Tylko spójrzcie, jaka to jest przepiękna, ogromna twierdza, jak dobrze zachowana i naprawdę jest na skraju wyspy, na samym cypelku. Fale rozbijają się o te ogromne ściany. Niesamowite wrażenie. Warto tutaj przyjść, choćby tylko po to, żeby posłuchać tych rozbijających się fal. A przed zamkiem znajdzie się jeszcze kolejną ogromną rzeźbę, którą widzimy tu na Sycylii. Jest to rzeźba Igora Mitoraja i nazywa się Ikar Wielki. A jakbyście się zastanawiali, czy dzisiaj nie ma fal, to fale nadal się znajdą. Wiatr nie wieje wcale, a fale nadal duże. I jeszcze widok na miasto. Zaraz Was tam zabierzemy. Tam jest kolejna baszta. Tam też się z Wami spotkamy. Idziemy sobie wzdłuż wody. Jak widzicie, słońce nawala nieźle. Wszyscy już zdjęli nawet bluzy, że nie wspomnę o kurtkach. Przepiękne 15 stopni, 16 w cieniu. Słońce to chyba ze 20 kilka. Szum fal. Naprawdę idealne miejsce na powolne zakończenie naszego wyjazdu.
Wróciliśmy na plac katedralny. Katedra wygląda przepięknie. My jeszcze idziemy. Chcę wam pokazać jedną fajną fontannę i jedną starożytną świątynię, jeżeli uda nam się ją znaleźć. Nie wiem, czy widzieliście nasz ostatni odcinek, więc jeszcze raz wam pokazuję. Tymczasem za dnia w przepięknym słońcu fontanna Diany. Na samym środku bogini Diana we własnej osobie. Za mną znajdują się ruiny świątyni Apolla. Jest to najstarsza świątynia grecka w tym regionie. Pochodzi z VI wieku przed naszą erą. Ja tylko dodam, że choć zachowały się jedynie poszczególne kamienie, to musicie przyznać, że ta świątynia musiała być naprawdę ogromna. Mieli rozmach. Ta świątynia miała z kilkadziesiąt metrów długości i drugie kilkadziesiąt szerokości. Na koniec dotarliśmy jeszcze na lokalny targ. Tutaj możecie znaleźć wszystko. Spójrzcie, jakie pomarańczki, spójrzcie, jakie oliwki. No i oczywiście w sumie jesteśmy w regionie, skąd pochodzą pistacje, więc zaraz się dowiemy, ile kosztują. Riesci carciofi 4 euro. Ecco lei. 10. Są i rybki. To są akurat mieczniki, czyli to, co my przeważnie jedliśmy tutaj na Sycylii, jak jedliśmy ryby. Tam jest głowa. Ktoś ma ochotę na szyneczki, to tutaj znajdziecie wszystko, czego tylko byście zapragnęli. I to spójrzcie, jakie to są ogromne szynki. Są przepyszne. W przerwie oczywiście musi być lodzik. Boski! Dotarliśmy w kolejne miejsce. Jesteśmy w parku archeologicznym, bo nie wiem, czy wiecie, ale w Syrakuzach można zwiedzać starożytne budowle. Mówię budowle, bo są tutaj różne miejsca. Dzisiaj postaramy wam się pokazać jakiś rzymski teatr, może teatr grecki, na pewno jakiś ołtarz, a być może i słynną jaskinię. Witamy w Neapolis. Tak wygląda mapka, jakbyście byli zainteresowani. Tutaj widzicie dokładnie, ile można rzeczy zobaczyć. Oczywiście wejście tutaj kosztuje. Jeżeli ktoś chce zobaczyć tylko z zewnątrz, wiecie, coś tam można sobie zobaczyć, ale nie te najciekawsze miejsca. Wejście, z tego co czytałem, kosztuje 14 euro. Chyba że jest dodatkowa wystawa, która jest obecnie, więc zapewne teraz będziemy musieli zapłacić 16,5. Dotarliśmy do teatru greckiego. Jeden z najstarszych i najlepiej zachowanych teatrów greckich, jakie w ogóle można podziwiać. No i trzeba przyznać, że nie dość, że duży, to jeszcze naprawdę w bardzo, bardzo dobrym stanie. To jest ta dodatkowa wystawa, o której wam wspominałem, czyli wystawa rzeźb Igora Mitoraja. I tak, żebyście wiedzieli, Igor Mitoraj to Polak. On się urodził co prawda w Saksonii, ale całe swoje życie młodzieńcze spędził w Krakowie i pod Krakowem i w Bielsku Białej. No i osiągnął światowy sukces. Weszliśmy sobie trochę do góry, żeby pokazać wam, jak wygląda teatr grecki z góry. Jest to teatr z V wieku przed naszą erą, który mógł pomieścić blisko 15 000 ludzi. To właśnie tutaj nie tylko wystawiane były sztuki, ale również występowano publicznie, jeżeli chodzi o jakieś sprawy polityczne. No i cóż, my przyznajemy, że ten widok, który macie z teatru, czyli widok na zatokę, naprawdę całkiem fajny. Bardzo nam się podoba widok, ale sam teatr również. Ja jestem naprawdę zawsze pod wrażeniem, jak w tamtych czasach w starożytnej Grecji czy Rzymie mogli takie rzeczy budować i kiedy wpadli na to. Zeszliśmy na dół, żeby pokazać wam jeszcze, jak wygląda ten teatr ze sceny. Myślę, że tutaj jak ktoś występował, to mógł mieć niezłą tremę. Zeszliśmy sobie teraz na inną ścieżkę i nie wiem, czy widzicie, ale tu normalnie rosną bambusy. Przypominają nam się nasze filmy z Japonii od razu, jak byliśmy w lasach bambusowych. Teraz widzimy je na Sycylii. Ciekawe. W oddali oczywiście kolejny pan bez głowy.
Tych rzeźb możecie podziwiać chyba 27, z tego co dobrze wyczytałem. Teraz wchodzimy w takie miejsce, gdzie można wejść i podziwiać przepiękne groty. I zaraz Wam jedną z tych gród pokażemy i o niej opowiemy, bo jest Ważne. Jest fajne echo. wyjątkowa. Znajdujemy się właśnie przy ogromnej, sztucznej jaskini wykutej przez człowieka i nazywa się ona Uchem Dionizjusza, ponieważ według legendy to właśnie tutaj Dionizjusz podsłuchiwał swoich więźniów. Wysyłamy naszego przedstawiciela na zwiady i on będzie nam testował, czy rzeczywiście echo jest tutaj takie wyjątkowe, jak mówią. Dobrze słychać? O, dobra akustyka. Mordo, słyszysz? Nic nie widać. Głowa na końcu. No będzie ciężko, żebyś zobaczyła. Na końcu jaskini jest wielka, wielka głowa. Zapewne to jest głowa Dionizjusza, tak? Nie. A kogo? A, Igor Mitoraj. Tindaro. Niestety wyłączyli światło i głowy nie widać za bardzo. Ale za to jaskinia jest przeogromna. Co żeś, pani mordo? Gabi weszła do środka i nie wyszła. Zobaczymy. Może jednak, to chyba ona się wychyla. Nie wiem, widzicie ją? To znaczy się, można wchodzić, jest bezpiecznie. A tak w ogóle to miejsce, w którym my jesteśmy, czyli tu, gdzie znajdziecie ucho Dionizjusza, to jest miejsce, które było kiedyś kamieniołomami. Tutaj więźniowie w starożytnej Grecji i starożytnym Rzymie wydobywali kamień i dlatego te jaskinie są tak ogromne. Te skały są naprawdę bardzo interesujące. Tutaj widać, jak równe są ściany tych jaskiń. No i właśnie stąd wiemy, że to tutaj wydobywano kamień. Z tyłu za rzeźbą, jak przyjrzycie się cięciom w kamieniu, to widzicie, jak kamienie były odłupywane. A ja chciałam dodać, że tutaj ewidentnie Igor Mitoraj czerpał inspirację z głowy na krakowskim rynku. Jeżeli nie byliście w Krakowie, to zapraszamy Was. A to, co mi się tutaj najbardziej podoba, to te drzewa pomarańczowe i cytrynowe, które są wszędzie z tyłu. Są naprawdę przepiękne i wszędzie na Sycylii, gdziekolwiek nie pojedziecie, tam je możecie spotkać. Czas na mały spacer wśród drzew owocowych. Przed chwilą widziałem ogromne drzewo pełne cytryn. Teraz poszukamy takiego z pomarańczami. Nie będzie to trudne, bo one są naprawdę wszędzie. Spójrzcie. To jakaś pałka. Wszędzie, gdzie nie pójdziecie, tam macie poukrywane rzeźby Mitoraja. On naprawdę musiał tu zrobić oszałamiającą karierę, bo na całej Sycylii można spotkać jego dzieła, a tutaj jest ogromna wystawa. Nie wiem, czy ktoś kiedyś widział, ale przedstawiam Wam drzewo pomarańczowo-cytrynowe. Szliśmy teraz do części rzymskiej, pokażemy Wam rzymski amfiteatr, ale najpierw jeszcze kilka widoków przed teatrem. Oczywiście, Panie Igorze, pozdrawiamy. Znajdujemy się właśnie przed amfiteatrem rzymskim. Jest to amfiteatr rzymski z I wieku. Zbudowali go Rzymianie, no i chyba najlepiej im nie poszło, bo ten grecki jest dużo lepszy. Naprawdę bardziej nam się podoba. No ale wiecie, jak się chciało oglądać walki gladiatorów, to trzeba było taki amfiteatr tutaj postawić. Odnośnie rzeźb Igora Mitoraja, musimy przyznać, że bardzo nam się podobają. Fajnie, że taki akcent polski można znaleźć gdzieś na świecie. To jest facet, który zrobił karierę i w Polsce, i we Francji, i w Nowym Jorku, no i jak widać też we Włoszech. No i słuchajcie, jedyne co nas zasmuciło to to, że niestety zmarł w 2014 roku, także miał nie za dużo lat, jeszcze kawałek życia miał przed sobą, ale to co
tak nam chodziło po głowie, jak tutaj chodziliśmy po tym miejscu, to to, że te rzeźby bardzo przypominają tą krakowską głowę, która znajduje się na rynku głównym w Krakowie. No i nie wytrzymaliśmy, sprawdziliśmy i okazało się, że rzeczywiście to jest jego rzeźba. Więc jesteśmy czujni, Polacy zawsze razem. Żegnamy się już powoli z tymi wykopaliskami. Czy warto, czy nie warto płacić 17 euro, żeby je zobaczyć? My pozostawiamy tę decyzję oczywiście Wam. My lubimy takie miejsca, uważamy, że warto. Bardzo fajne były amfiteatry, fajny kamieniołom i muszę przyznać, chociaż nie do końca byłem przekonany, że ta wystawa rzeźb Igora Mitoraja zrobiła na nas wrażenie. Więc my na pewno polecamy, no a Wy sami zadecydujcie, czy coś takiego Was interesuje. Ściemka. Witamy po krótkiej przerwie. Odjechaliśmy pół godzinki od Syrakus. Jesteśmy w takim pięknym miasteczku, który nazywa się Noto. I teraz je Wam pokażemy. Niestety troszkę zaszło słońce. Ale cóż, jest jak jest. Zaraz zobaczycie, jak wygląda to miasteczko. Do Noto przyjeżdża się przede wszystkim, żeby popodziwiać tą przepiękną katedrę. Jest ona naprawdę ogromna, więc do niej Was zabierzemy. Ale ogólnie chcemy Wam pokazać, jak to miasteczko wygląda, bo musicie przyznać, że jest lekko czarujące. Oczywiście kościół na kościele, ale poza tym znajdują się tutaj również inne piękne budynki. Na przykład ten jest to oczywiście City Hall. Teraz możecie zobaczyć ten przepiękny pałac, którym jest obecny Urząd Miasta. Został on zbudowany w połowie XVIII wieku i zaprojektowany przez Vincenzo Sinatra, który wzorował się na francuskich pałacach. W środku katedra jest trochę rozczarowująca. Nie jest taka okazała jak z zewnątrz. Wejście do niej kosztuje 2. Tutaj macie jeszcze pomnik ofiar Wielkiej Wojny, zaraz koło katedry. A my po prostu idziemy się przejść po miasteczku, zobaczyć co i jak. Akurat trafiliśmy na siestę, więc będzie bardzo spokojna. Spójrzcie na przykład na tą uliczkę. Przepiękna, bardzo dużo plakatów powieszonych, a na końcu, surprise, surprise, kolejny kościół. Nie byłoby w tym nic dziwnego, jeżeli nie to, że odeszliśmy 100 metrów od katedry, ale słuchajcie, to nie przeszkoda, żeby był jeszcze jeden za mną. Musicie przyznać, że ten ostatni kościół, kościół jezuicki, zbudowany w mniej więcej połowie XVIII wieku, naprawdę przepiękny. Nie dość, że taki barokowy, to jeszcze elementy z tymi kolumnami doryckimi. Bajeczka. Gdziekolwiek nie pójdziemy, tam zobaczymy takie fajne budyneczki w takich kremowych kolorach, żółtawych. Są naprawdę bardzo klimatyczne. No i oprócz tego oczywiście kościół na kościele. Wszędzie macie też jakieś rzeźby, jakieś pomniki. Bardzo, bardzo ładne miasteczko. Kolejna klimatyczna uliczka. Pniemy się teraz do góry, bo te wszystkie miasta zbudowane oczywiście na wzgórzach. Wszędzie macie takie stare kamieniczki. Tutaj na przykład budynek z 1748 roku. Bardzo fajnie. W takim miasteczku można by było sobie trochę pomieszkać. No to jest bardzo przyjemnym i malutkim miasteczkiem. Bardzo ładna jest tu architektura, bardzo podobna do wszystkich innych miasteczek, które zwiedzaliśmy do tej pory. A jakby ktoś pomyślał, że no to jest na wybrzeżu, to nie. Są tutaj góry. Można też tutaj takie okazy zobaczyć. Jak jesteście w Noto, warto też sobie podejść do pałacu Castelluccio. Jest to pałac z końca XVIII wieku, który ciężko go ogarnąć, bo jest na takiej małej ulicy, ale jest naprawdę przepiękny. Należał do najważniejszej arystokratycznej rodziny, która zamieszkiwała te tereny. Co można powiedzieć o tym miasteczku? Na pewno jest to takie małe, klimatyczne, stare miasteczko. Bardzo dużo fajnych budyneczków, gdzie można sobie porobić fajne zdjęcia, można sobie zrozumieć, popatrzeć i zobrazować, jak wyglądało życie mniej więcej w XVIII wieku, później w XIX. Rzeczywiście
Nie jest tutaj zbytnio rozrywkowo, ale powiem wam tak, jak jesteście w Syrakuzach ten dłużej, macie wolną godzinkę czy półtorej, chcecie sobie gdzieś podjechać, to jest naprawdę fajne miasteczko na spacer. Jest tu sporo sklepów z pamiątkami, więc to też sobie od razu można tutaj załatwić. No i jestem pewien, że nie jedna dobra knajpa tutaj się znajdzie. W oddali zobaczyliśmy bardzo fajne schody. Stwierdziliśmy, w sumie nieźle. Ktoś spędził dużo czasu, pomalował je. A jak podeszliśmy bliżej, to zdaliśmy sobie sprawę. To nie jest pomalowane, tylko słuchajcie, to jest przyczepione. Jakiś, nie wiem, czy to jest plakat, czy jakaś cerata. No wygląda to zdecydowanie mniej imponująco z bliska. Tak wygląda no to od tyłu, powiedzmy. Jest naprawdę przyjemnie, ale w styczniu o godzinie 15 naprawdę wszystko jest pozamykane i nic tutaj nie ma. Także moje podsumowanie tego przyjazdu tutaj. Mam nadzieję, że są tutaj jacyś fani Krainy Lodu. Jest no to cześć. Na koniec dnia przyjechaliśmy jeszcze do Syrakus w jedno miejsce, żeby opowiedzieć wam ciekawą historię, mianowicie historię tego pana. Jeżeli go nie poznajecie, to jest całkiem słynny człowiek, mianowicie Archimedes. Archimedes urodził się i żył w Syrakuzach. Tutaj również zginął podczas, wydaje mi się, że wojen punickich, ale nie jestem pewien, około 212 roku naszej ery, podczas walk z Rzymianami. I to właśnie w tym mieście wykrzyknął on swoje słynne Eureka. Szykuje się piękny zachód słońca, idealny na prawie zakończenie naszej sycylijskiej przygody. I właśnie z tego miejsca chcielibyśmy się z wami pożegnać z tym pięknym zachodem słońca. Mamy nadzieję, że dzień wam się podobał. My się bardzo cieszymy, że po wczorajszych ulewach, burzach i w ogóle klęskach żywiołowych wyszło piękne słońce. Dzisiaj to był naprawdę piękny, słoneczny, iście włoski dzień i mamy nadzieję, że Syrakuzy w tym pięknym słońcu wam się podobały tak samo jak nam. Dzisiaj już kończymy, ale jeszcze nie wyjeżdżamy z Włoch. Jeszcze jutro zobaczycie kolejny odcinek z kolejnego miejsca, także zostańcie z nami, widzimy się już niedługo, a tymczasem dajcie znać w komentarzach, jak wam się podobało. Dzięki wielkie, że oglądaliście, dzięki, że zostaliście do końca. Widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć! Pa, pa!